Radiowy kinematograf. Adam Głaszczyński, witam Państwa w radiowym kinematografie. Dzisiaj w programie sporo uwagi poświęcimy filmowi dokumentalnemu zrealizowanemu przez badacza, historyka, profesora Andrzeja Olejkę. W swoim najnowszym obrazie profesor Olejko przedstawia mało znane wojenne losy żołnierzy czechosłowackiej Brygady Powietrzno-Desantowej i jednego z oficerów, kapitana Franciszka Geislera. W naszym programie dzisiaj także przypomnienie wielkiej gwiazdy kina przedwojennego. 30 lat temu zmarła Loda Halama, tancerka, artystka rewiowa, aktorka, prima ballerina Opery Warszawskiej. Zaczynamy. Kto z Państwa interesuje się historią II wojny światowej, z pewnością zna filmy dokumentalne, filmy realizowane od wielu lat przez pana profesora Andrzeja Olejkę, historyka, badacza, który specjalizuje się w historii wojskowości, lotnictwa, a także dziejach Podkarpacia. Profesor Andrzej Olejko jest dzisiaj gościem audycji. Dzień dobry, panie profesorze. Witam Państwa, witam Pana. Pan profesor Olejko w swoich obrazach i filmach bardzo często opowiada o ważnych wydarzeniach z czasu II wojny światowej, ale także zwraca uwagę na mało znane epizody związane z wojną. Przypomina też losy ludzi, których wielka historia bezwzględnie wciągnęła do swojej gry, no i bardzo często skazała na zapomnienie. Ten wstęp po to, by powiedzieć i zaprosić Państwa do oglądania filmu najnowszego pana profesora Andrzeja Olejki, Spadochronowa tajemnica Beskidu Niskiego wojennymi śladami porucznika Franciszka Geislera. No i to jest ten moment, kiedy powinienem Państwu przedstawić jeszcze dwójkę moich gości. Pani Barbara Geisler, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Franciszek Geisler, syn porucznika Franciszka Geislera, o którym profesor Olejko zrealizował obraz. Jeżeli Państwo pozwolą, to spróbujemy wszystkie wątki jakoś doprowadzić do szczęśliwego finału, a chcę zacząć od tej historii, którą opowiada profesor Olejko w swoim filmie, bo odnosi się do tej wielkiej bitwy, która toczyła się w Karpatach i my ją zazwyczaj nazywamy walkę o Przełęcz Dukielską, panie profesorze. Tak, ale to jest taki zwrot, z całym szacunkiem dla miejsca, gdzie jestem, typowo dziennikarski. Historyk, a szczególnie historyk wojskowości, popatrzy na Przełęcz Dukielską i od razu otworzy mu się obraz właściwego nazewnictwa. Operacja Dukielsko-Preszowska, polska nazwa, ze słowackiej strony ta nazwa nic nie mówi. Tam rządzi zwrot KDO, Karpacko-Dukielska operacja. Więc gdyby przywołać rok 1944 i największą górską bitwę II wojny światowej, to automatycznie przed oczami stają kadry wielkich, przełomowych batalii od Pacyfiku po Europę, od wału atlantyckiego po front wschodni, ale w gronie bitew górskich stricte, większej od popularnej operacji Dukielsko-Preszowskiej batalii nie było. No i to mamy ten wątek wojenny, ale z nim łączy się bardzo, powiedziałbym, osobisty dla Państwa wątek już związany z bohaterem tej opowieści, porucznikiem Franciszkiem Geislerem, który był żołnierzem armii czechosłowackiej, który nagle był zwyczajnym studentem rolnictwa, który studiował w Brnie, który wtedy, gdy Czechosłowacja została opanowana przez Niemcy hitlerowskie, wyjechał ze swojego kraju, wyjechał na zachód. Zresztą ta droga jest bardzo ciekawa i też opowiadana w pańskim filmie. Najpierw Francja, potem Anglia, a potem znowu wraca tutaj, do naszego regionu i znowu jest blisko swojego kraju. W szerokim tego słowa znaczeniu to jest powrót do domu. Do domu, który słowiańska dusza jako pojęcie odbiera zupełnie inaczej. Norweg, Holender, Hiszpan, Portugalczyk, mniemam, że każda inna grupa językowa, nie mówiąc już o stanie duchowym, odbierałaby to pojęcie jako dom, takie z większym dystansem. Ale to słowiański tok rozumowania. Słowacki, polski, czeski, ukraiński, rosyjski. Jest coś w tej wielkiej słowiańskiej masie, że dom i powrót do domu ma o wiele większą symbolikę. A że tok wojennych wydarzeń spowodował, że ten mały ludzki
epizod, jeden los rzucony pomiędzy tryby wielkiej polityki znalazł się w Tygrzeż i nie został przez te tryby zniszczony, świadczy o tym, jak niebywale barwne to było wydarzenie. Emigracja, Zachód, gdzie trzeba się odnaleźć w rzeczywistości upadającej Republiki Francuskiej jako haniebnej kapitulacji w roku 1940, Wyspy Brytyjskie o zupełnie innym klimacie pod każdym względem, nie tylko klimacie jako jeżeli idzie o matkę naturę. Ta chęć zaistnienia, chęć pokazania, że ja do czegoś się nadaję. Przecież to jest brytyjski komandos. Przecież patrząc na składaną przysięgę, nie tą, mając na myśli związek małżeński, to jest wątek cały czas złożonego zobowiązania. Mundur, armia, przysięga, a co za tym idzie? No, rzecz najważniejsza. Armia zawsze stała i stoi na rozkazie. Mówimy o drugiej czechosłowackiej brygadzie spadochronowej, bardzo elitarnej jednostce. To jeszcze dopowiem, że porucznik Geisler zawędrował do Wielkiej Brytanii przez Słowację, Macedonię, Syrię, Egipt, Algierię, Francja i potem Wielka Brytania. To proszę sobie wyobrazić na mapie tę drogę, ile to jest tysięcy kilometrów, ale co może ważniejsze, jaka to jest determinacja człowieka, by znaleźć się w armii, by walczyć, by chcieć znaleźć się w wolnym swoim kraju. Tu mocne słowo, chcieć. Chcieć to nie był mus. To była decyzja niezależnego człowieka. Chcieć. Chcieć. Nie stan myślenia 2026 roku, bo ja muszę. Nie. To również nie jest kwestia żadnych wycieczek natury literackiej typu ja muszę do kraju, cytując wielkie dzieła z innej epoki. Nie, to kwestia zobowiązania w stylu czy dom, do którego wrócę, jest ważniejszy od kobiety, która na Wyspach Brytyjskich jest małżonką, potem jest w ciąży, potem będzie czekać. Powinność to jest to coś, co w przypadku ludzi w mundurze nie zawsze występuje. No to od razu powiedzmy, myślę, że mieszkańcy Podkarpacia to miejsce mogą znać. Miejscowość Pastwiska w naszym regionie, w województwie podkarpackim. Obelisk, który bez problemu odnajdą Państwo w pejzażu tej miejscowości, ale także odnajdą Państwo bez problemu Izbę Pamięci, która poświęcona jest właśnie porucznikowi Franciszkowi Geislerowi. I tutaj te wiązki się zaczynają spotykać, stąd obecność naszego gościa, pana Franciszka Geislera. Imię takie samo, oczywiście ważne, bo pewnie to był jakiś ważny wybór dla mamy. No ale też ten epizod najbardziej bolesny, bo ojciec właśnie w pastwiskach zginął. I zginął zanim pan się urodził. I tu zaczyna się ten wątek następny i ważny, związany i z filmem, ale także z wielkim, powiedziałbym, także pańskim powrotem i poszukiwaniem śladów, które pozwoliłyby odnaleźć informacje o ojcu, ale też miejsce jego pochówku, tam gdzie zginął i tam gdzie został pochowany. Chciałem pana zapytać, jak ta droga wyglądała? Jak długo pan walczył o znalezienie tego miejsca? Walczył, świadomie używam tego słowa. The search was a long time. The search really started when my mother gave me the map that Jan Flax had produced. And it was then, because it started simply when we went back to England. Nie? Tak, bardzo proszę. Czyli ta historia zaczęła się, kiedy byłem małym chłopcem i zapytałem matki, gdzie jest mój ojciec, i ona pokazała mi tą odręcznie narysowaną przez Jana Flaxa to był przyjaciel mapę. taty. Tak, doktor Jan Flax, wielki przyjaciel podczas konwoju. No i wtedy się zaczęło. When we went back to England from Czechoslovakia, and I was sent to school, and then other children in the school had fathers, and I asked my mother, why don't I have a father? W 1948 roku musieliśmy wyjechać z Czechosłowacji. No i wtedy byliśmy w Anglii, dzieci w szkole miały ojców, a ja nie miałem ojca. I was probably 3.5 years old, and she gave me the map, and she said, this is where your father is. Miał około 3,5 roku, kiedy matka dała mu tą mapę
i żeby pokazać, gdzie jest jego ojciec. Ojciec, jak wiemy z filmu pana profesora Olejki, zginął 18 września 1944 roku, właśnie w pastwiskach. Sytuacja dramatyczna, bo to była potężna bitwa, wielkie straty, także Brygady Spadochronowej Czechosłowackiej. Co więcej, zginął i właściwie nikt nie mógł nawet go pochować, już nie mówiąc o udzieleniu jakiejkolwiek pomocy, bo wtedy żołnierze Armii Czechosłowackiej otrzymali informację, że mogą wylecieć z lotniska w Krośnie na Słowację, by wziąć udział w powstaniu słowackim. Tak, panie profesorze? Takie było założenie. Właściwie brzmi druga czeskosłoweńska paradesantna brygada od samego początku jej tworzenia była przeznaczona do działań o charakterze w przenośni wielkim. Zatem powstanie zwane jako Słowackie Powstanie Narodowe wymagało szeroko pojętego wsparcia. Pomysł numer 1, aby zrzucić brygadę za Przełęczą Dugielską, nie udał się. Tu wielka polityka wkroczyła na arenę, czyli oddziały niemieckie rozbroiły armię wschodniosłowacką. Ale pomysł numer 2 i dotrzymanie słowa przez dowódcę pierwszego frontu ukraińskiego marszałka Koniewa to przerzut powietrznym mostem z Podkarpacia na lotnisko Triduby. Fatalne warunki atmosferyczne. Ta jesień to był koszmar. Ale z drugiej strony te fatalne warunki atmosferyczne spowodowały, że przyjaciele, m.in. dr Flachs, mógł wrócić do pastwisk, odnaleźć ciało i je pochować i stworzyć tę mapę, która była tak ważna właśnie dla pana. Tak. Bardzo właściwy tok rozumowania. Dokładnie matka natura, mgła, deszcz i ten koszmar pogodowy spowodowały, że w wolnym czasie najbliższy przyjaciel porucznika Franciszka Geislera pojechał na teren pobojowiska pod pastwiskami. Znalazł, pochował, narysował mapę. Przekazał informację małżonce. Tak, wysłał list. I w takich okolicznościach młody Brytyjczyk, dziś siedzący w tym studiu, major armii brytyjskiej. Tego nie powiedzieliśmy, że pan Franciszek Geisler jest emerytowanym żołnierzem armii brytyjskiej. Tak, z elitarnego klubu oficerskiego, nie mówiąc już o tym, że ten klub obejmuje czarne berety, a czarne berety to ślady gąsienic. W szerokim tego słowa znaczeniu broń pancerna uwiodła. Panie profesorze, proszę Syn państwa... musiał wstąpić w ślady ojca. To było cały czas jego dążenie. Właśnie do tego zmierzałem, że to nie przypadek. Ile tych wątków tutaj się spotyka? Jak one są... Ktoś powie niezwykłe zupełnie, ale ja wracam jeszcze do tej części, która jest poszukiwaniem, bo przecież doskonale wiemy, jaka była rzeczywistość lat 70., 80., kiedy był już pan w Wielkiej Brytanii, kiedy nie udawało się na pewno w żaden sposób odnaleźć tego miejsca, przyjechać do Polski. Podejrzewam, że to było bardzo trudne dla państwa. 70s, 80s. There were so many problems, of course, being able to come. But 1990 or 89, I applied for a visa to be able to come to Poland. W 89 roku oczywiście wcześniej nie mógł. W 89, kiedy mur berliński padł, wtedy wiedział, że już będzie można wrócić. Poprosił o wizę czechosłowacką. And obviously also to Czechoslovakia. So the two visas were necessary and they were granted in May 1990. And that's when I Czyli came. w maju 90 roku otrzymał wizy i wtedy przyjechał. And with my mother. Pierwszy raz z matką. And we got as far as, we crossed the border with problems, but I won't go into that because it takes a long time. I przekroczyli granicę w Barwinku z problemami, o których teraz za długo byłoby mówić. We got to Besko. I dotarli do Beska. And we could identify from photographs the nunnery in Besko, where Ze zdjęć zobaczyli siostry zakonne ten budynek. where my father spent his last day. Tam, gdzie ojciec spędził ostatni dzień razem z doktorem Janem Flaksem. Ale rozumiem, że odnalezienie tego miejsca, nawet jeżeli ta mapa jakoś panu towarzyszyła,
nie udawało się w żaden sposób. No Besko się udawało, bo Besko była na Tak. mapie. Problemem był, że przekraczając granicę w Barwinku, oficer polski, pułkownik zapytał go, co on robi dlaczego jedzie do Polski, i ten oficer powiedział, że pokazał mu mapę, że szuka miejsca, gdzie jego ojciec zginął. No i pastwiska. Ten powiedział, ale nie, to przecież pole ziemniaków, więc on nie tak. szukał pastwisk. Słowo pastwisko jest Tak. czymś zupełnie innym w innym języku niż polski. Oczywiście, że tak. Także klucz do pastwisk znalazł się w Besku. Po 3 latach się znalazł prawdziwy klucz. Ale ja myślę, że jeszcze bardziej interesująca jest kwestia, jak w ogóle udało się odnaleźć miejsce, gdzie rzeczywiście pochowany był pana ojciec. Pozwólcie państwo trochę muzyki, zaraz wrócimy właśnie do tego wątku. Dzisiaj bardzo wyjątkowe wydanie radiowego kinematografu. Rozmawiamy o filmie dokumentalnym Spadochronowa tajemnica Beskidu Niskiego, wojennymi śladami porucznika Franciszka Geislera. Opowiadamy państwu o epizodzie, który być może znawcom historii jakoś jest znany, ale jestem głęboko przekonany, że losy porucznika Franciszka Geislera to wcale nie jest znana historia, jest niezwykle pasjonująca. Blisko 50 lat poszukiwał pan miejsca, gdzie ojciec został pochowany, gdzie zginął. 50 lat. Yes. Niezwykła determinacja. But in my mind, 50 years. It was 1990 when it started, and many visits to Pastwiska, or to the area, not to Pastwiska, until 1993. And the reason was that Pastwiska was not on any of the maps that we had. Did say this. So, przez 50 lat w jego głowie to istniało to poszukiwanie, bo dopiero mógł przyjechać w 90 roku, czyli po 47 latach. Politycznych, tak. kompletnych. No i jak się panu udało znaleźć to miejsce? To jest najważniejsze How pytanie. did you manage? I had friends. Eventually, Przyjaciele. the friends were a friend from Prague and Josef Rodak Przyjaciele from the z Pragi, museum ze in Svitnik. świetnika dr Józef Rodak. And together in 1993, we started looking seriously. We found Pastwiska I razem w 93 roku. and we started at the southern end of Pastwiska looking. And we were talking to Zaczęli od everybody that południowego we met for a whole day. końca pastwisk i cały dzień spędzili w pastwiskach szukając. And the problem was that the maps that I had Problemem były mapy, are surpassed by the fact that a dam was built. na których nie było And a reservoir. jeziora. And many of the bodies were either swamped by the reservoir or removed before the reservoir was completed. No i część ciał było usuniętych, kiedy budowano zaporę w Sieniawie. So after that first day, we really started to wonder what was going to Czyli po happen. pierwszym dniu w ogóle troszeczkę stracili nadzieję, już zaczęli się zastanawiać, co będzie dalej. No rozumiem, że odnalezienie świadków tego wydarzenia było najważniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze. Jest to find witnesses. Yes, and there were no witnesses at that point. It was very difficult for people to remember. On the first day. On Do the first pierwszego day. dnia okazało się, że znaleźli ludzi, ale albo ich nie było w pastwiskach w tym momencie, inni nie wiedzieli. So we decided to go back a second day. Czyli następnego dnia przyjechali znowu And we worked to the north of the village. i zaczęli od północnego końca And we wsi. wandered into a farmyard. Przyszli do takiego, na podwórko. And a farmer came out of his house, excuse me, No i came out of ten his house rolnik wyszedł z domu and said, "Can I help you?" i zapytał, czy może pomóc. And we told him what it was. And he immediately said, "I know." Opowiedzieli, że szukają poległego żołnierza i zapytał się ten rolnik, czy chodzi im o tego porucznika. And he took us to the place where he remembered my father was killed. No i zabrał ich do tego miejsca, gdzie pamiętał, że widział to ciało. But he was a boy of 13 at the time. Miał 13 lat wtedy, And he remembered, completely ale pamiętał remembered. dokładnie. And he could, I'd never told him that we were looking for an officer. Rolnik nigdy nie wiedział, że chodzi o oficera. And he said immediately there was one that was wearing a strange uniform. I powiedział, że tam był jeden, który miał inny mundur. British Army battle dress. Armii brytyjskiej battle dress. And then he said he had a gold tooth. I że miał złotego zęba. And that was it. That was definite. Także to było to. I tu się chyba trzeba ukłonić w przypadku pytania, które nie padło. Kim był ten rolnik? No właśnie. Ten rolnik był moim tatą, No i to jest właśnie który przez całe lata Teraz, drodzy opowiadał tą państwo, to historię. zapętlenie niebywałe historii. Pani jest córką tego
kiedyś 13-latka, który Tak. ten epizod widział, przeżył, zapamiętał, a potem pan Franciszek trafił do niego po wielu latach, czyli w latach 90., spotkali się i to on opowiedział i pozwolił zidentyfikować miejsce. Tato był jedynym, który to pamiętał, bo akurat wtedy przechodził ze swoim ojcem przez to miejsce, gdzie leżeli ci zabici żołnierze. Tam było ich, nie pamiętam, 18 czy 19 w takim leju po bombie. Czy kiedyś opowiadał o tym w domu, rodzinie? Cały czas, tak. Ja to wiedziałam, także ta historia była znana wśród nas. I teraz myślę, że każdy, kto nas słucha, stwierdzi, to Niesamowite. So what jest happened then? mało niesamowite. To jest niesamowite po prostu. The farmer invited us into the house after he Czyli shown tak, us where. tato zaprosił ich do domu na kawę. And it turned out that Barbara was there and her mother, and they gave us tea and cake. Że Was dostali it coffee and cake? ciasto I czy can't kawę, remember. ciasto i kawę. Coffee, I think. And we made a decision there and then that we would make a memorial, I wtedy zdecydowali, że zbudują ten pomnik. and on the 50th anniversary, which would be the next year, that memorial would Następnego be roku będzie 50 lat, czyli będzie wtedy postawiony ten pomnik, który jest dokładnie piaskowiec z pomnika z cmentarza na Barwinku, na przejściu granicznym. To jeszcze jedna ważna rzecz. Czy pańska matka doczekała do tej What chwili, about kiedy your ma- udało się panu odnaleźć miejsce pochówku Was she taty? still alive? Mother was still alive. Mother knew what was happening, Mama oczywiście wiedziała o wszystkim, wciąż żyła and she wanted to come. i chciała przyjechać. Very much she wanted to come. Bardzo, bardzo chciała przyjechać, Then unfortunately this is another story, but ale simply to już jest inna we historia. met with my uncle Igor and my father's sister in Następnego Prague, roku spotkali się z wujkiem Igorem and my mother of course, i matką w To come Pradze, here. tu przyjechać do pastwisk on the 50th na anniversary. 50. rocznicę. Unfortunately my mother fell over in Prague Ale matka się przewróciła w rather Pradze, seriously broke various bones. złamała jakieś kości, było to bardzo poważne, straciła przytomność. So in fact I came, and my Także uncle sam- and aunt did not come Także because Igor i ten wujek nigdy nie przyjechali, on został przy niej w szpitalu, bo on był lekarzem. but my mother finally came 3 years later. Matka przyjechała w 97 roku. Niesamowita zupełnie historia, ale no to idźmy dalej i opowiadajmy. Film pana profesora Andrzeja Olejki bardzo precyzyjnie został zdokumentowany. Ta historia jest opowiedziana przez filmy, przez fotografie, przez dokumenty, przez mapy, przez miejsca, które odwiedzacie panowie, pokazując widzom, jak one wyglądają dzisiaj, jednocześnie pokazując fragmenty filmów dokumentalnych, fotografii. Jak się państwu udało dotrzeć do tego kapitalnego materiału ikonograficznego? Pytanie bardzo zasadne, aczkolwiek jeżeli zerkniemy na możliwości, które daje nam XXI wiek, jeżeli popatrzymy na to, jakie możliwości daje nam domena publiczna, to jednak trzeba zadać sobie podpytanie. Ogólne tło natury filmowej jest możliwe do wyszukania, ale bez prywatnego archiwum państwa Geislerów, No nie byłoby takiej siły tego filmu. Dokładnie. A co najważniejsze, bez poparcia ze strony, nazywając rzecz po imieniu, w świecie samorządowców mieć duszę, zagrać nią w szerokim tego słowa znaczeniu, rzucić dosłownie, jak mówił Hubal, serce za przeszkodę, trafić na takich włodarzy to jest sztuka. Ale gmina Zarszyn raz, gmina Besko 2, gmina i miasto Rymanów 3. To jest taka trójka muszkieterów, choć w tej trójce jest jedna kobieta. To ta trójka, włącznie z panią Małgorzatą Trybus, trzymała najbardziej kciuki w stylu zróbmy to wreszcie. I to wreszcie to było kwestią spełnienia planu, który rodził się 32 lata. Panie profesorze, proszę państwa, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Jest obelisk, jest pamięć, jest film, ale też jest, powiedziałbym, miejsce pamięci, znakomite. Ja mówię śmiało muzeum, w którym świetnie eksponujecie nie tylko pamiątki po Franciszku Geislerze, ale także w ogóle po tej elitarnej brygadzie żołnierzy Brygady Spadochronowej. Zgromadziliście tam kapitalne
eksponaty. To jest miejsce, które widać zostało zrobione z jakimś wyczuciem historycznym. To jest wielka sprawa także. I to jest zasługa Franciszka. brytyjskiej perfekcji, brytyjskiego British pomysłu, perfection. brytyjskości w pewnym tego słowa znaczeniu. On your feeling To jest- towards your father. To jest dziecko syna porucznika Uczucie- Franciszka uczucie- It's always Geisera. been there. It would always be there. It cannot be anything different. And you have to consider that my mother never thought of anybody else. She only ever thought about my father. Matka zawsze myślała o swoim mężu, nigdy o nim nie zapomniała do końca życia. Always at her bedside there was a photograph of my father. Zawsze było jego zdjęcie przy łóżku, to które jest w muzeum, So it was always in me. i także zostało to również w synu. Jakże krótko byli małżeństwem, prawda? Tak, Takim bardzo małżeństwem, w krótko. którym spędza Zginął- się dni, godziny, miesiące, coś wspólnie się robi i tak dalej, i tak dalej. A tu jednocześnie zostaje ta pamięć jakaś, Tak, powiedziałbym, zginął 2 dni po pierwszej rocznicy ślubu. coś niebywałego. I to jest ta powinność, o której wspominałem. Wybór, mundur, wojna, rozkaz, front wschodni, z dala od Wysp Brytyjskich. Ale obok jest kobieta. Kobieta, przed którą się klęka, do której mówi się kochanie. Kobieta. I to jest to rozdroże roku 1944. Chociaż muszę powiedzieć, że czytając rozmaite dokumenty i opracowania, bo także strona internetowa znakomita towarzyszy całej historii, opracowana również przez pana Franciszka, to znalazłem tam informację, że gdy spotkali się pierwszy raz pański ojciec z pana mamą, to właściwie chyba nie przypadli sobie do gustu, bo chyba pokłócili się przez psa. When they met first time, they argued about the dog. Yes, whether this is totally true or not is another matter. Nie But wiadomo, czy to tak całkiem prawdziwe. we have heard from my mother's friends subsequently that it is basically true. Ale słyszeliśmy od jej It was- przyjaciół, że tak prawie But prawdziwe. what was more interesting was the fact there was a dance. My mother was in the Navy, and so the Navy girls were holding a Bardziej dance, interesujące było to, kiedy się and they spotkali na... invited the Czechs because na they were there as dancingu. well. And my mother said to my friends, "I will never dance with a foreigner." Moja matka powiedziała swojej przyjaciółce, że on nigdy nie będzie tańczyć z żadnym z zagranicy. Obcokrajowcem. And of course they pushed her until finally she had to dance, and then she realized that that was the man who had that dog who tried to attack her. Kiedy pierwszy raz zatańczyli, sobie uświadomiła, że to był ten człowiek, który miał tego psa, który ją napadł, niby. Nic nie dzieje się przypadkiem, bo jeszcze jedna rzecz jest ważna w tej całej historii, że państwo jesteście małżeństwem. To też jest jakaś historia nadzwyczajna And they zupełnie. were together. We are together. How are we together? Well, O, jak to się stało? 1994, when after we'd had 94 the roku. opening of the memorial, we were invited back to the Novak household. Po otwarciu tego pomnika byliśmy zaproszeni do domu. And there was cake and coffee and Znowu tea kawka and i herbata i General- ciasto. really a good warm feeling. And I asked therefore that Barbara's I father zapytał would look Barbara- after the memorial mojego ojca, czy every będzie year. doglądał tego Cut the pomnika. grass, Trzeba look after pociąć everything. trawę, And so the only way to do that was that Barbara and I could communicate with each że other. w ten sposób musieliśmy się komunikować. So that started by letter, Najpierw listy, then by fax, potem faksy, and then eventually we had the internet, or they did in no i Pazwiska. internet przyszedł. And so we communicated by internet. Też mam wrażenie, że to coś więcej niż komunikacja. More than communication. Fax was very funny. Ale jest jeszcze jeden ważny element. Ta Izba Tradycji jest w Polsce. Na terenie Słowacji, na terenie Republiki Czech nie ma takiego miejsca, jakie znajduje się w Pastwiskach. I jest jeszcze ogromna paralela. Holendrzy dbają o żołnierzy generała Sosabowskiego z pierwszej Brygady Spadochronowej, którzy zginęli w operacji Market Garden pod Arnhem. Bardziej dbają o ich pamięć, mam świadomość tego, co powiem, niż jakżeż często polscy historycy bądź instytucje do tego przywołane. Czy tu nie ma pewnego rodzaju podobieństwa? Z dala od domu. Obcy dbają bardziej niż my. Proszę państwa, jak to dobrze, że powstał ten film, jak to świetnie, że ta historia jest znana, bo przecież tutaj poruszyliśmy tak wiele
interesujących wątków, które opowiadają o historii Europy, historii świata, historii człowieka, o miłości, o tęsknocie, o poszukiwaniu. Właściwie wszystkie wątki, które ważne dla każdego człowieka tutaj są. Czy to sugestia, że świat 10. muzy mógłby zrobić z tego tematu wielkie dzieło? Panie profesorze, jestem Fabryka przekonany, snów? że tak. Historia porucznika Franciszka Geislera jest opowieścią na film fabularny. Potwierdzam, ja jestem tego samego zdania. Film. To jeszcze jednym zdaniem powiedzcie Państwo, bo wiem, że przygotowywana jest publikacja. Nie tylko film, ale także książka powstaje i opowiada. Temu wątkowi poświęciliśmy w naszej rozmowie mało uwagi, ale powiedzmy jednym zdaniem, że porucznik Franciszek Geisler był wyjątkowym żołnierzem. Wyjątkowo bohaterskim żołnierzem. Jeżeli możemy odebrać te słowa jako zaproszenie do odsłony numer 2, w chwili, kiedy książka się pojawi, to rękawica rzucona została podjęta. Jesteśmy umówieni. To słowo się rzekło, kobyła u płota. Pan profesor Andrzej Olejko, bardzo dziękuję. Pan Dziękuję Franciszek bardzo. Geisler, dziękuję uprzejmie. I pani Barbara Geisler, dziękuję uprzejmie. Również. Bardzo dziękuję także za tłumaczenie naszej rozmowy i spotkania. Bardzo jestem Dziękujemy. Państwu wdzięczny. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.